Bertrand po zmianach Tohara, które nadchodzą, może naprawdę namieszać. Siemano kola, nie. Witam Cię w kolejnym filmie, ja jestem Anioł, a w tym materiale przyjrzymy się kontrowersyjnej postaci z drugiej generacji. Jedni uważają go za słabeusza, drudzy za mocną postać, a co ja o nim myślę? Zaraz się przekonacie, co język faktów mówi o tym jegomościu. Ale zanim przejdziemy do umiejętności, standardowo przypominam o zasubskrybowaniu kanału oraz polubieniu tego filmu, żeby inni młodzi adepci sztuki renesansu mogli te filmy łatwiej znaleźć i przy okazji się czegoś dowiedzieć odnośnie tematu, który ich interesuje. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do umiejętności numer 1. Wyniosła wściekłość. Bertrand zadaje obrażenia wybranemu legionowi o współczynniku 1300 i zużywa wszystkie kumulacje złotego znaku, zwiększając zadawane obrażenia o 5% za każdą kumulację. Od razu powiem, że tych staków możemy mieć 3, łącznie będzie to 15%. Przy niewielkim zaokrągleniu na 3 stakach mielibyśmy obrażenia rzędu 1500 współczynnika obrażeń. Jest to największy magiczny współczynnik obrażeń, niestety w single target, co w moich oczach nie stawia go w dobrym świetle. Ja od magów oczekuję obrażeń obszarowych. Nie zmienia to faktu, że są to naprawdę duże obrażenia, dlatego dam tutaj 4. Umiejętność numer 2, procent składany. Po zadaniu obrażeń od umiejętności bohatera, Bertrand zyskuje jedną kumulację złotego znaku na 5 sekund. Maksymalna liczba kumulacji to 3. Każda kumulacja złotego znaku zwiększa zadawane obrażenia od umiejętności bohatera o 10%, maksymalnie 30% premii do zadawanych obrażeń od umiejętności bohatera. Bonus sam w sobie jest naprawdę potężny, zasługujący na 5. Niestety na ten moment żaden bohater poza Toharem nie może nam zagwarantować 3 staków. Możemy mieć tylko 1 stack bez Tohara, co sprawia, że z bonusu z pierwszej, a co za tym idzie z drugiej umiejętności nie skorzystamy. Te bonusy są praktycznie martwe. Na początku myślałem, że może z talentu Pragnienie Krwi dostaniemy 1 stack, bo są to również obrażenia od umiejętności bohatera. Niestety tego stacka nie dostaniemy. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Moim zdaniem ten talent powinien się zaliczać jako obrażenia od umiejętności bohatera, tak jak ma to w opisie. Drugim sposobem, z którego myślałem, że dostaniemy może stacka, a nawet 2 staki, będzie przebudzenie na Welynie. Niestety jego przebudzenie nie działa jako obrażenia od umiejętności bohatera, co sprawia, że nadal siedzimy na 1 staku. Tak jak wspomniałem wcześniej, jedynie Tohar może zapewnić 3 staki. Jeśli nie macie Tohara lub nie chcecie go robić, to w miarę możliwości, jakbyście chcieli zrobić Bertranda, to starajcie się omijać drugą umiejętność. Odblokujcie sobie wszystkie 4 umiejętności po zrobieniu pierwszej na 5. poziom i liczcie na to, że wasze tokeny nie trafią do drugiej umiejętności. Umiejętność numer 3, magiczny krąg. Wszystkie jednostki magiczne z Legionu Bertranda zyskują 25% ataku magicznego oraz 10% przenikania obrony. No i to jest umiejętność wręcz genialna, szczególnie to przenikanie obrony, bardzo pomocne w walce przeciwko jednostkom, które tej obrony mają bardzo dużo, szczególnie piechota czy nawet jednostki magiczne. Warto zwrócić uwagę, że magowie mają naprawdę mnóstwo tej obrony magicznej. Przenikanie obrony Bertranda na pewno będzie bardzo pomocne. Mocna 5. Umiejętność numer 4, błękitna krew. Legion Bertranda w terenie zyskuje 15% ataku i 15% obrony, jeśli nie odniósł obrażeń od normalnego ataku przez 3 sekundy. Dobra umiejętność, tylko ten szkopuł, że nie możemy dostać obrażeń od normalnego ataku, może sprawiać, że wróg będzie w pierwszej kolejności chciał zaatakować właśnie Legion z Bertrandem. A co do samej umiejętności, bardzo dobre bonusy, wysokie procenty. Dam tutaj 5 z minusem, bo jednak musimy uważać, żeby nie dostać tym normalnym atakiem. Umiejętność numer 5, przebudzenie Noblesse Oblige, po polsku szlachectwo zobowiązuje. Zwiększamy obrażenia z 1300 do 1500 współczynnika obrażeń z pierwszej umiejętności. Na pierwszy rzut oka niewielki bonus,
Mimo wszystko będzie to na ten moment najwyższy magiczny współczynnik obrażeń w grze. Warto zaznaczyć, że na przykład obrażenia o współczynniku 2 razy 1000 nie są równoznaczne z obrażeniami o współczynniku 2000, bo każdy procent bonusów plus skalowanie od liczby jednostek i reszty współczynników po prostu da nam więcej dla tych 2000. Wiem, że każdy to wie, ale wolę przypomnieć, że tutaj 2000 nie równa się 2 razy 1000. Podobnie jest w przypadku, gdybyśmy Legion z 200 tysiącami jednostek zaatakowali 2 legionami po 100 tysięcy jednostek. Nie oszukujmy się, legiony po 100 tysięcy jednostek przegrałyby bardzo, bardzo szybko. Czy to wszystko oznacza, że Bertrand jest OP? Nie, ale na pewno jest to dobra umiejętność. W jego przypadku te dodatkowe 200 współczynnika jest zdecydowanie lepsze niż 200 u Fregar. Biorąc to wszystko pod uwagę, za przebudzenie mogę dać 4. Podsumowując, Bertrand ma 23 na 25 punktów, jest to 92%, co daje nam 5 z minusem. Na ten moment legendarnych magicznych bohaterów mamy 2, Lilię i Evelynna. Teoretycznie Indis możemy również zaliczyć do tego grona, jest całkiem niezła, szczególnie u słabszych graczy. No i oczywiście Teję również możemy tutaj dorzucić, bo jest to super bohaterka i na pewno jest w mecie. Więc jeśli ktoś mainuje magów, to można, a nawet trzeba się za niego wziąć. Może nie jest to priorytetowa postać, bo Lilia i Evelyn dzięki swoim obrażeniom obszarowym są lepsi w wielkich wojnach. O tyle sam Bertrand nie jest taki zły. Może nam pomóc wyeliminować konkretny legion, który nas irytuje. Do tego lata, więc to też jest jakiś plus. Latających bohaterów jeszcze długo nie będziemy mieli 10, żeby latać na 5 legionów magów. Dla free-to-playa czy low-spendera niekoniecznie priorytetowy bohater, ale mid-spender w górę spokojnie może się nim zainteresować. Z upływem czasu podejrzewam, że będzie spadał w hierarchii wśród naziemnych magów, ale jeśli chodzi o latających, to jeszcze długo powinien się utrzymać wśród tych top 5 magicznych marszów latających. Poza tym jest to najlepszy mag, jeśli chodzi o robienie behemotów. On w parze z Ewelynem, który daje nam szansę na kryta, wraz z drzewkiem umiejętności. Na behemotach jako magowie rządzą. Na wojnach może nie dorównuje Lilii i Ewelynowi, ale gdy biegacie na 5 marszów magów lub mieszacie te marsze, na przykład 3 marsze magów i 2 marsze łuczników, to w momencie, gdy atakujecie wszystkimi 5 legionami w jeden marsz wroga, w takiej sytuacji Bertrand jest naprawdę dobry. Jego wysokie obrażenia pomagają nam w mgnieniu oka wyczyścić wrogi legion w kilka sekund. To samo tyczy się Indis czy nawet Tohara. Ich zadania i playstyle są po prostu inne. Między innymi to nie są bohaterowie pod 1v1, ale nadal mogą być to dobre i użyteczne postacie w określonych warunkach. O samym Toharze też powiem niedługo kilka słów, a co do Bertranda, to tak jak mówię, wśród latających magów na pewno długo będzie w mecie, a ogólnie wśród wszystkich magów ciężko powiedzieć. Zależy jacy bohaterowie będą kolejni, a jeśli skupiacie się na innych jednostkach, na przykład na łucznikach i chcecie mieć jeden silny marsz magów, to zostańcie przy Lilii i Ewelynie lub przy budżetowej wersji Waldyrze i Ewelynie. To drzewko, które tutaj widzicie, jest dla Tei i Bertranda. Bardzo sprawnie postaram się przez nie przejść. Wiadomo, dół, niezmiennie atak, bucik, HP, serce. Idziemy w drzewko umiejętności, ogólny atak, zastraszanie, zadziorność, duch szału, bo jak doskonale wiecie, Teja z wrzącej krwi nie skorzysta. Dalej możemy wziąć oddzielny, ale również możecie wziąć nieposkromioną wolę. Dla Tei tym bardziej nie polecam skupienia ani szalejącego przypływu, z tego względu, że szansa na krytę jest naprawdę bardzo niska. Jeśli wybieracie skupienie do marszu bez Ewelyna, który zwiększa nam wskaźnik krytyczny na obrażenia od umiejętności bohatera, to sami zobaczycie, że uderzenie krytyczne występuje bardzo, bardzo rzadko. Dlatego zasada jest bardzo prosta. Jeśli w Legionie nie macie bohatera, który zwiększyłby wskaźnik krytyczny obrażeń od umiejętności, skupienia po prostu nie opłaca się brać, bo macie 2 martwe talenty. Dlatego ja wybieram tutaj egoizm, no i dalej możecie wybrać również co wam pasuje, możecie wziąć dodatkowy szał, możecie wybrać stabilne ręce,
Po otrzymaniu wzmocnienia twój legion ma 20% szans na uzyskanie efektu synergii, który zwiększa obrażenia od umiejętności bohatera o 10% na 5 sekund. Ten efekt można aktywować raz na 5 sekund. To nawet nie są jakieś moje tutaj przeczucia czy uczucia, to jest tylko matematyka, ten talent jest po prostu lepiej opłacalny. W przypadku, gdy w Legionie nie macie bohatera, który zapewniłby wam szansę na uderzenie krytyczne. Dalej oczywiście wybór jest tylko jeden, pragnienie krwi. Podczas wpadania w szał twój legion zadaje dodatkowe obrażenia od umiejętności bohatera wybranemu legionowi o współczynniku 60. Zwierzę w klatce jest niezłe przy długich walkach, ale żeby było lepsze od pragnienia krwi, w walce musimy spędzić około 40 sekund. Dopiero wtedy ten współczynnik będzie większy i będzie jeszcze rósł. Dlatego naprawdę polecam pragnienie krwi, szczególnie w parze z Teją. Dalej przechodzimy do drzewka magii. Zwiększamy punkty życia jednostek magicznych o 2,5%. Można wziąć dalekowzroczność, można wziąć prędkość marszu jednostek magicznych. Pamiętajcie, że tutaj Bertrand wchodzi za Ateusa. Ateus jest naprawdę szybki. Ma w umiejętnościach prędkość marszu, której brak możemy odczuć w przypadku latających jednostek magicznych. Tak jak powtarzam, prędkość zawsze jest dobra. Dalej zastraszanie, magiczny sztorm, który jest genialnym talentem. I ostatni punkt, kula ochrony. Podczas używania umiejętności wpadania w szał mamy 25% szansy na uzyskanie tarczy. Bierzemy ten talent specjalnie po to, żeby aktywować czwartą umiejętność Tei. Po to, żeby szybciej osiągnąć maksymalną premię do ataku. Tak wygląda drzewko dla Tei, dla jednostek latających. Nie jest to idealna para, nie jest to idealne drzewko dla Tei. Wolelibyśmy mieć 2 damage dealerów, ale na ten moment, jeśli chodzi o jednostki latające, jest to para na pewno najlepsza. Mimo wszystko pozostałbym chyba przy Tei jako dowódcy i przy drzewku wsparcia z filmu o Tei. Pokażę wam teraz drzewko dla Tohara. Niedawno dostaliśmy maila o zmianach Tohara i myślę, że Tohar będzie teraz naprawdę grywalny. Pragnę zaznaczyć, że tylko ta część z drzewkiem jest nagrana po fakcie potwierdzenia informacji o reworku Tohara. Cała reszta jest nagrana dzień wcześniej. Mimo wszystko na Bertranda te zmiany aż tak nie oddziaływują. Poza tym, że teraz w parze z Toharem będzie to jeden z lepszych marszów, moim zdaniem, ale zobaczymy jeszcze. To są po prostu moje przeczucia, bo już przed zmianami Tohar miał naprawdę wysokie obrażenia. Niestety te obrażenia były dobre jedynie na samym starcie walki. Z biegiem czasu było to coraz gorsze, a w reworku mają mu zwiększyć te obrażenia prawie dwukrotnie, plus inne techniczne zmiany. Nie chcę krakać, ale boję się, że mogli przesadzić teraz z tym Toharem w drugą stronę. Przed zmianami był niezły w określonych okolicznościach. No cóż, 13 marca wyjdzie zmieniony Tohar, wtedy się okaże. Ale drzewko na pewno nie będzie zmienione. Drzewko już wam teraz mogę pokazać. Atak, bucik, HP, serce, HP jednostek magicznych. Tutaj wybrałbym w pełni załadowany albo prędkość marszu. Z tego względu, że dalekowzroczność zadziała tylko podczas kastowania umiejętności Bertranda, bo sam Tohar nie wpada w szał, jego umiejętność jest pasywna, dlatego ten talent tutaj nie będzie dobrym wyborem. Dalej, zastraszanie. Twój legion zadaje zwiększone obrażenia od umiejętności bohatera o 4%. Magiczny sztorm, gdy twój legion składa się wyłącznie z jednostek magicznych. Przed użyciem umiejętności wpadania w szał zyskują one przenikanie obrony, które pozwala zignorować 10% obrony. Zastrzyk energii jest po prostu nieużyteczny dla tej pary. Tutaj jedynie egoizm jest taki uniwersalny i fajny. W grze jest dużo obrażeń obszarowych. Warto je zmniejszyć nawet przez talent. Śpiew. Twój legion otrzymuje o 2,5% więcej obrażeń od umiejętności bohatera, ale jego atak jest zwiększony o 2,5%. Możemy sobie na to pozwolić. Wcześniej zwiększyliśmy ochronę od tych obrażeń. Teraz możemy ją troszkę zmniejszyć, żeby zwiększyć nasz atak. Sygnał łupieżcy. Gdy liczba jednostek wybranego legionu wynosi mniej niż 50% całości, twój legion zadaje o 7,5% więcej obrażeń od umiejętności bohatera. No, jest to talent stworzony, nie bójmy się użyć tego słowa, do egzekucji poszczególnych legionów wroga. Zwieńczeniem tego drzewka jest ikonoklazm, który jest genialnym talentem dla tej pary. Gdy twój legion składa się wyłącznie z jednostek magicznych, zadajesz 2% więcej obrażeń od umiejętności bohatera przez 10 sekund. Za każdym razem, gdy zyskujesz wzmocnienie,
no i maksymalnie możemy mieć plus 10% obrażeń. Marsz, Bertrand, Tochar ma mnóstwo wzmocnień, więc dosyć szybko wystakujemy całe 10%. Naprawdę ten talent jest genialny dla tej pary. Dalej idziemy w drzewko PvP, zwiększamy atak o 2%. Możemy wziąć oczywiście prędkość marszu, ale jak chcecie możecie również wziąć rywalizację. Zwiększymy obrażenia od normalnego ataku o 5%. Wcześniej w drzewku magii również zwiększyliśmy te obrażenia o 5%, łącznie to będzie 10%. Można zawsze kogoś zaskoczyć normalnymi atakami. Kolejny super talent, Płomień Furii. Twój legion zadaje o 5% więcej obrażeń od umiejętności bohatera w terenie. Armia Walecznych zwiększa obrażenia zadawane przez twój legion podczas walki o 1% co 10 sekund, maksymalnie do 3%. I ostatni talent dałbym w 3% prędkości marszu. Co do prędkości marszu, pamiętajcie, że gdy gracie na kilka legionów, zdecydowanie przyjemniej się gra, gdy ta prędkość marszu na wszystkich waszych legionach jest podobna, a wręcz identyczna. Wtedy łatwiej upilnować każdy marsz i macie pewność, że żaden z waszych marszy jakoś głupio nie zginie. Najlepszymi parami dla Bertranda, jeśli chodzi o latających, jest oczywiście Teja lub Ateus. Jeśli wasza Teja jest słaba, Ateus naprawdę jak na epickiego bohatera dla latających magów jest naprawdę super postacią. Sam Bertrand nada się również do naziemnych magów. Możecie go łączyć oczywiście z Tocharem, ale jeśli nie robicie Tochara, to myślę, że najlepszym połączeniem byłby w parze z Welynem, z tego względu, że współczynnik obrażeń Bertranda jest naprawdę wysoki, Welyn daje nam szansę na kryta, a co za tym idzie na jeszcze większe obrażenia i na jeszcze lepsze skalowanie tej umiejętności. Pamiętajcie również, że Bertrand nie jest postacią do jednego głównego legionu, on dobrze się czuje schowany wśród kilku innych legionów, żeby właśnie miał dostęp do swojej czwartej umiejętności. Zresztą Tochar ma bardzo podobnie. O swoich przemyśleniach opowiem w filmie o Tocharze, pooglądałem go trochę w akcji, troszkę zmieniłem zdanie na jego temat. Jeśli chodzi o artefakty, to oczywiście Kula Mirażu, super przedmiot, Oko Feniksa, czy inne legendarne przedmioty, które zwiększają nam atak, sprawdzą się u Bertranda idealnie. Pamiętajcie, że mając 1300, a na przebudzeniu 1500 współczynnika obrażeń, wolicie przedmioty pod atak, bo naprawdę z tymi wszystkimi ofensywnymi bonusami od Bertranda, plus bonusy ataku z przedmiotu, to wszystko razem sprawia, że obrażenia Bertranda naprawdę dobrze się skalują i gwarantuję wam, że sami będziecie w szoku, jakie obrażenia może zadać Bertrand ze swojej umiejętności wpadania w szał. Przechodząc do tematu pupili, wiem, że z pupilami może być problem, żeby wszystkie mieć wymaksowane, dlatego szafirowe smoczydło jest bardzo uniwersalne i każdy powinien się na nim skupić, jeśli chce grać legionami magicznymi. Ten smok poradzi sobie w każdym legionie magów, co jest jego ogromnym plusem, bo nie musicie tworzyć 20 petów. Ewentualnie możecie zbudować nawet 5 szafirowych smoków i źle na tym nie wyjdziecie. Ale oczywiście dla Bertranda cieniste smoczydło też da radę, aczkolwiek jest to pet tylko i wyłącznie do bohaterów z ogromnymi obrażeniami, te kilka procent zwiększonych obrażeń, które ten smok może nam zagwarantować. Na postaciach takich jak Bertrand naprawdę może się to ciekawie skalować. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że postać Bertranda została wam przybliżona. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!